Ja nazywam się Zuzanna Cichocka, jestem architektem z zamiłowania, z wykształcenia i z zawodu i stworzyłam ten kanał po to, żeby podzielić się z Wami moją wiedzą w tym temacie. Dziękuję Wam za to, że komentujecie, dziękuję Wam za to, że jesteście moją inspiracją. Ten film powstał właśnie dlatego, że komentujecie i właśnie dostałam prośbę o zrobienie filmu o regałach. Najważniejsze na samym początku zorientować się w nazewnictwie. Widzę, że to nie jest takie oczywiste, czym tak naprawdę jest regał. I regał według słownika jest to mebel z półkami przeznaczony do przechowywania książek. W dzisiejszych czasach jest to o wiele więcej niż tylko i wyłącznie sam mebel do przechowywania książek i o tym powiem w dalszym ciągu filmu. Zapraszam. Od czego dobrze byłoby zacząć? Jeżeli myślimy o regale albo takiego regału potrzebujemy we wnętrzu. Jeżeli chodzi o regał, to tak samo jak w innych dziedzinach, o których już rozmawialiśmy, a właściwie innych tematach, o których rozmawialiśmy, musimy zastanowić się nad samą funkcją, którą taki regał będzie spełniał. Dlaczego mówię o funkcji? Ponieważ dla przykładu, za mną macie regał, który ma stricte funkcję magazynową, czyli przechowujemy na nim książki. I tutaj to jest dlatego ważne, ponieważ bardzo istotną cechą takich regałów jest ich obciążenie. I tak jak widzicie, to jest regał z szwedzkiej sieciówki, pewnie się domyślicie której, trochę stuningowany, ale tutaj już widać, jak te półki wyginają się pod ciężarem książek. I to jest właśnie to, co jest istotne, jeżeli chcecie cały regał mieć przeznaczony na magazynowanie książek, więc bardzo ważna funkcja magazynowania. Jeżeli robimy inne funkcje, na przykład funkcję dekoracyjną, możemy mieć regał, w którym ma kilka książek, wazon, rośliny albo jakąś Waszą kolekcję, to raczej ten regał jest dekoracyjny i wtedy bardziej myślimy o jego estetyce niż o magazynowaniu, obciążeniu czy na przykład wypełnianiu go książkami, czyli wypełnianiu regału książkami. I to, jaką funkcję ma regał, jest bardzo istotne w naszych dalszych częściach, więc zastanówcie się dobrze, co byście chcieli, żeby ten regał robił. A co może robić? Może być nie tylko magazynem, nie tylko dekoracją, może być połączeniem tych dwóch rzeczy, bo możemy między książkami mieć jakieś elementy dekoracyjne. Może być też taką funkcją towarzyszącą, czyli może być regałem na przykład z jakąś wnęką do siedzenia, regałem z biurkiem. Teraz naprawdę mamy ogromną ilość różnych pomysłów, które możemy łączyć z regałami i które moim zdaniem z tematem regałów się łączą. Możemy też mieć funkcję regału, który będzie częściowo zamknięty na dole, po całości, albo będzie łączył się z częścią na przykład szafy i stanowił tylko fragment. Wtedy oprócz samego magazynowania nie tylko książek, mamy też magazynowanie innych rzeczy, magazynowanie dokumentów i wtedy warto się zastanowić na przykład nad wysokościami półek i wysokościami elementów wewnątrz tej szafy, tudzież wewnątrz takiego płytszego trochę regału. Generalnie wysokości to też jest dość istotna sprawa i istotna właściwość, jeżeli chodzi o półki i też jest ważną częścią w tej funkcji, ponieważ mamy małe książki, duże książki. Tu akurat, tak jak widzicie, ja miałam regał gotowy i chciałam, żeby te półki były równe, więc większe albumy i książki położyłam w poziomie. Jeżeli macie możliwość zaprojektowania od początku półek na wielkość, warto by było o tej funkcji pomyśleć w tej chwili i zrobić notatki, bo przechodzimy do dalszej części zaraz, a te notatki Wam się przydadzą, żeby zebrać potem te wszystkie informacje razem. Więc zastanówcie się, do czego potrzebujecie tego regału, co będzie na tym regale, małe, duże książki i czy nie chcecie jakiejś dodatkowej funkcji, która będzie funkcją tak zwaną towarzyszącą. Odpowiedzcie na te pytania,
A teraz przejdźmy dalej do kolejnych rzeczy, nad którymi trzeba się zastanowić przy wyborze regału. Wiemy już, do czego ma służyć ten regał, teraz zastanówmy się, gdzie on w przestrzeni ma się znajdować. I tak, regały mogą być całym pokojem, wtedy nazywają się po prostu biblioteką czy biblioteczką. I wtedy mamy te regały na wszystkich ścianach, nawet na tych ścianach z oknami, na tych z drzwiami. Jak robicie, to róbcie po całości. Nie bójcie się tego, nie zostawiajcie tych wolnych przestrzeni zwanych nadprożami. Wypełnijcie to w całości książkami. Naprawdę świetnie będzie wyglądało, a także pomieszczenie będzie mocno wyciszone. Więc jak macie taki pokój, który jest przeznaczony tylko i wyłącznie na bibliotekę, naprawdę bardzo polecam zrobić te regały po całości, zrobić je w pewnym rytmie i uporządkowaniu, czyli znaleźć pewien rytm dla regałów, który wypełni tą przestrzeń i uporządkuje. Dlatego, ponieważ książki same w sobie, tak jak widzicie, mają pewien wzór, pewien rytm i tworzą pewną grafikę. Jeżeli robimy regał też bardzo konkurencyjny i mamy bardzo dużo rzeczy do postawienia na tym regale, czasami może się to nie sprawdzić. Nie mówię, że zawsze, bo tutaj naprawdę nie chcę ograniczać waszej fantazji, ale jak nie chcecie popełnić błędów, istotne jest, żeby te regały nie konkurowały z książkami, jeżeli oczywiście to są magazynowe. Jeżeli w bibliotece potrzebujecie jakiejś dodatkowej funkcji typu kanapa, albo biurko, albo jakiś fotel, warto jest to dostawić lub zaprojektować wbudowane w regały. Jeżeli nie macie miejsca na bibliotekę, takiego dodatkowego pokoju, pomyślcie o tym, żeby zrobić całą ścianę, tak jak jest za mną, w regałach. Dlaczego całą ścianę? Ponieważ wygląda to dużo lepiej i jest bardziej atrakcyjne dla oka, jeżeli mamy to na całej ścianie, jeżeli mamy ten regał na całej ścianie. I ja mam takie wrażenie, że wtedy przestrzeń jest bardziej uporządkowana, jeżeli ten regał stanowi całą ścianę. Jeżeli nie macie takiego pokoju, to wybierzcie sobie jedną ścianę i całą zabudujcie. Pamiętajcie o tym, że żeby stworzyć rytm na ścianie, trzeba wykorzystać zasadę 3 albo 5. Wiecie, że ja nie jestem zasadnicza, ale bardzo lubię tą zasadę. Nauczyłam się jeszcze na Wydziale Architektury, na którym studiowałam, że rytm to 3. I wtedy, jeżeli mamy raz, 2, 3 elementy, wtedy ten środkowy, który jest, stanowi oś naszego pokoju albo naszego pomieszczenia. Tak samo jest przy 5. Więc najlepiej ten rytm zaczynać od 3, a ja bardzo lubię używać rytmu 3-5. I generalnie warto w tej zasadzie, jeżeli oczywiście nie macie jakiegoś bardzo eklektycznego wnętrza i też nie chcę Was znowu ograniczać, ale jeżeli chcecie uporządkować przestrzeń, myślę, że warto jest też wykorzystać osiowość i żeby względem tej osi odbijać różne elementy tych regałów. Oczywiście jak macie fantazję, żeby każdy był inaczej, czyli tak zwany uporządkowany chaos, pamiętajcie, żeby tych elementów po prostu nie było za dużo. Na przykład wybierzcie sobie 3 elementy, czyli jakiś kwadrat, jakiś prostokąt, jakiś wysoki prostokąt i z tego złóżcie całą kompozycję. Nie mówię tutaj do młodych projektantów, do starszych projektantów. Ja wiem, że nie ma ograniczeń na wyobraźnię i można zrobić wszystko, ale próbuję uprościć te regały tak, żeby przekazać osobie, która na co dzień nie projektuje, jakie są możliwości i z czego może skorzystać taką ścianę aranżując. Jeżeli nie macie też pokoju, w którym możecie dać taką ścianę, bo wszystkie na przykład ściany u Was w mieszkaniu są zajęte w salonie, w pokoju czy w innych pomieszczeniach, pamiętajcie, że bardzo dobrym miejscem na taką bibliotekę jest korytarz. Często się zdarza, że mamy jakiś długi korytarz, nie mamy na niego pomysłu, ale mamy miejsce, nie musimy mieć 30 cm, możemy mieć na przykład 20 cm, bo książek nie musimy kłaść koniecznie w ten sposób, czyli prostopadle, możemy je położyć frontami, możemy je poukładać poziomo i korytarz jest wyśmienitym miejscem, w którym taka biblioteka będzie i dopełnieniem, i wyciszeniem, a jednocześnie super dekoracją. Jeżeli nie macie takiej możliwości, żeby mieć całą ścianę w regale, ale naprawdę do tego namawiam, to zróbcie to w pewnych proporcjach, czyli na przykład 1/3 ściany, 2/3 ściany, tak żeby to jednak
miało jakąś grafikę i miało jakiś rytm. Unikajcie tego, żeby postawić jeden mebel, drugi mebel, trzeci mebel i cała ściana jest jednym wielkim chaosem mebli. Nie mówię, że tego się nie da zrobić, ale osoba, która nie ma dużego doświadczenia w ustawianiu przestrzeni, może popełnić wiele błędów i potem ta cała przestrzeń będzie jednym wielkim chaosem. Więc jeżeli chcecie uspokoić wnętrze i chcecie, żeby nie było za dużego chaosu, to dobrze, jak nie na całej ścianie, robić na 1/3, 2/3 w jakiejś delikatnej proporcji do całego wnętrza. No albo ostatecznie zdecydować się na tak zwane regały wolnostojące. Regałów wolnostojących mamy bardzo dużo, są one zazwyczaj dekoracyjne, są też magazynowe, mamy tego naprawdę do woli w różnych sklepach. Pamiętajcie o tym, żeby taki regał wolnostojący, tak jak już wspominałam, nie był chaosem na ścianie, tylko też był zaplanowany. On może stać na przykład z tyłu kanapy, kanapa może być trochę odsunięta, wszystko może być w osi. On może stać na przykład właśnie w 1/3, 2/3. To nie może być byle jaki regał na byle jakiej ścianie. Dobrze jest, żeby on stanowił taką samą kompozycję jak regał na całej ścianie, mimo że jest wolnostojący. Zdecydowanie mniej lubię to rozwiązanie, bo jest ono dużo trudniejsze do aranżacji, ale da się zrobić i myślę, że w odpowiedniej konfiguracji wygląda to także świetnie. Co jeszcze możemy zrobić z regałem i w czym może nam taki regał pomóc we wnętrzu? Słuchajcie, jedna z fajniejszych rzeczy, którą możemy zrobić z regałem, to jest wykorzystać go do podziału przestrzeni. Dzięki temu nie zabierzemy ścianą powierzchni z wnętrza, a jednocześnie możemy stworzyć wielofunkcyjny mebel, na przykład z jednej strony wykorzystać go na ścianę telewizyjną, a z drugiej strony na szafę czy jakąś płytką kuchenną, albo może jakiś kawałek biblioteki od strony korytarza. Te ścianki nie muszą być na środku stać, one mogą też wychodzić na przykład z boku i być kontynuacją ściany w jakiejś formie, albo taką półprzeziewną konstrukcją, można powiedzieć trochę parawanem, przez który delikatnie widać, ale delikatnie też zasłania. Świetne rozwiązanie, naprawdę bardzo polecam. Ja sama stosowałam to nieraz. Nawet kiedyś, mam nadzieję, że jeszcze Wam pokażę, zrobię film z jednego z wnętrz, który zaprojektowałam, gdzie biblioteka jest na tyłach ściany kuchennej. Książki prześwitują przez szkło, które jest tyłem blatu roboczego. Naprawdę świetny efekt, genialnie wygląda w przestrzeni i wpuszcza światło do salonu i do kuchni, dzięki temu, że przez te książki delikatnie to prześwituje. Posłuchajcie, tutaj naprawdę nie ma ograniczeń, ale jeżeli macie taką możliwość, spróbujcie wykorzystać ten regał, czy funkcję regału, czy jakąś towarzyszącą funkcję właśnie do tego, żeby trochę tą przestrzeń podzielić, jeżeli oczywiście potrzebujecie. Mam jeszcze jedną grupę regałów, którą myślę warto poruszyć. Jest to grupa regałów połączona z szafami albo grupa regałów dekoracyjnych połączona z szafami. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ one zazwyczaj stanowią jakąś ścianę i ten regał stanowi taką formę dekoracji tak naprawdę w tej ścianie i można użyć tego tak naprawdę na każdej ścianie, ale jest to sytuacja wyjątkowa, ponieważ ściana tworzy jedną pełną taflę tylko z jakimś detalem. Co to nam daje? Po pierwsze, możemy schować w szafie te książki czy dokumenty i tak dalej, tego nie widać, co jest naprawdę dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie lubią zakurzonych regałów. I możemy dodatkowo dać jakąś wstawkę, która będzie zarówno dekoracyjna, jak i funkcyjna. Więc mamy tutaj rozwiązanie na całą ścianę, na kawałek ściany, takie, które pozwoli nam zagospodarować przestrzeń w trochę bardziej minimalistycznym stylu. Jeżeli już wiecie, jaką ma mieć funkcję regał, gdzie go chcecie zrobić, to dobrze jest się zastanowić nad materiałem, z którego powinien być zrobiony. Ten materiał jest bardzo istotny ze względu na styl, który panuje u Was we wnętrzu, który sobie postanowiliście. Ten materiał będzie wskazywał na ten styl i pomagał, a tak naprawdę dopełniał wnętrza dzięki dobremu wyborowi, więc na pewno uważnie dokonajcie wyboru dotyczącego
materiału, z którego regał jest zrobiony. Oczywiście możemy zrobić to po pierwsze z klasycznego drewna. Pamiętajcie przy tym, że drewno pasuje właściwie do wszystkich stylów, które są, ale też drewno jest nasyceniem intensywnym, czyli to ma swój odcień, swoją masę. Czasami są drewna bardzo ciemne i pamiętajcie o tym, że nie można tym regałem drewnianym zbyt mocno i agresywnie wejść w to wnętrze. Czyli jeżeli macie lekkie wnętrze, jeżeli macie wnętrze, które jest delikatne, to pamiętajcie, że to drewno albo musicie wziąć dość jasne, albo bardzo, bardzo lekkie i o małym nasyceniu, ponieważ drewno potrafi ogromnie zdominować przestrzeń. Niemniej jednak zawsze lubię regały drewniane, zawsze wprowadzają trochę ciepła, trochę przytulności i takiej klasycznej miłości do książek. Mamy także regały, które mogą być zrobione z płyt, tak samo jak ten regał za mną. Płyty mogą być wykończone laminatem albo lakierem i wtedy hulaj dusza, piekła nie ma. Możemy sobie dobrać dowolny kolor, dowolną tak naprawdę formę, bylebyśmy zachowali odpowiednią nośność regałów. Pewnie każdy stolarz będzie nam w stanie to zrobić. Musimy pamiętać, że wtedy ten regał, zarówno kolor, jak i styl powinien pasować do całego wnętrza, tak jak wcześniej wspominałam. Możemy zrobić regały metalowe. Regały metalowe są świetne i wyglądają naprawdę elegancko. Lubię je stosować w industrialnych wnętrzach i lubię je stosować w nowoczesnych wnętrzach. Metal możemy wyginać dowolnie, więc naprawdę tu może fantazja nas ponieść. Jedyny minus takich metalowych regałów jednak ich cena. Po prostu są niewspółmiernie moim zdaniem drogie do innych regałów będących na rynku albo do wykonania innych regałów z innego materiału. Są także na rynku regały połączone metalowo-drewniane na przykład. Nawet są takie ciekawe meble modułowe, które mają metalowe konstrukcje, które mocuje się do ściany, a potem pomiędzy nimi rozpościera półki. Nie jest to tanie rozwiązanie. Nie mamy w tej chwili dobrej dystrybucji, chyba że mamy, to dajcie mi znać, ale ja do tej pory nie znalazłam dobrej i niedrogiej dystrybucji na tego typu regały. Na pewno świetnie wyglądają w industrialnym wnętrzu. Jeżeli macie jakąś firmę do polecenia, to koniecznie skomentujcie. Ja takiej do tej pory nie znalazłam. Możemy też regał, to jest bardzo istotna sprawa, wyposażyć w szklane drzwi. I tutaj jest to świetne rozwiązanie dla osób, które nie lubią tego kurzu, które się tutaj zbiera, bo te drzwi po prostu chronią zarówno całą kolekcję, która jest na półkach, jak i książki. I te drzwi można też dobrać do stylu, w którym zaprojektowaliście wnętrze. Im bardziej nowoczesne, tym bardziej minimalistyczne, im bardziej klasyczne, tym bardziej można się pokusić o różne ramki i klasyczne drzwi ze szkleniem. Super rozwiązanie dla osób, które tego kurzu chcą uniknąć i chcą mieć trochę bardziej uporządkowaną przestrzeń, która będzie łatwiejsza w utrzymaniu czystości. A tak na koniec powiem, że właściwie nie ma ograniczeń w materiałach, z których są zrobione regały. Podałam Wam takie podstawowe materiały, żebym mogła pobudzić Waszą wyobraźnię, ale tak naprawdę widziałam także szklane regały, widziałam także regały, które były wykonane z wikliny, widziałam regały, które były wykonane z różnego rodzaju plastików, takich trochę wzmacnianych, ale też były bardzo, bardzo ciekawe. Więc moim zdaniem w dzisiejszych czasach możemy naprawdę zrobić regały z nietypowych materiałów. Będzie to super ozdoba wnętrza, tylko zastanówcie się, czy faktycznie to potrzebujecie, bo jeżeli regał stanowi pewną rzeźbę we wnętrzu, zaczyna konkurować z książkami, no to wtedy nie lubi konkurencji względem innych przedmiotów i trudniej trochę zaprojektować wnętrze, ale myślę, że jeżeli potrzebujecie jakiejś takiej dużej przestrzennej rzeźby, warto jest się zastanowić nad jakimś abstrakcyjnym rozwiązaniem dotyczących materiałów, z których są zrobione regały. Teraz dochodzimy do trochę przykrego momentu, mianowicie budżetu, który macie na regał. Dlaczego mówię o budżecie? Bo głównie o budżet się rozbija to, z czego albo od kogo macie regał.
Skąd możecie mieć regał? Oczywiście może go wykonać najzwyczajniej w świecie stolarz. Wtedy jest zrobiony z drewna albo jakichś płyt. Tutaj powiem szczerze, że to jest moja ulubiona forma, bo ja mogę coś narysować, a kto inny to wykona. I dzięki temu moja wyobraźnia nie będzie ograniczana. Mamy idealnie rozliczone moduły i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Natomiast jest to metoda dość droga, ponieważ rzeczy na zamówienie w dzisiejszych czasach niestety są drogie. Więc jeżeli ten budżet Wam nie pozwala, to zapraszam do kolejnych rozwiązań. A kolejnym rozwiązaniem na taki regał to jest na przykład to, co widzicie za mną. To jest regał ze szwedzkiej sieciówki. Wiecie, że nie lubię używać nazw firm, ale ja myślę, że się domyślicie. Mój ukochany regał, który wykorzystuję w wielu projektach. On też ma wersję z drzwiczkami zamkniętymi, przeszklonymi. Naprawdę bardzo dużo też kolorów różnych. Można go też pomalować, można dodać mu różne tapety. Świetne rozwiązanie dla budżetu, ale nie tylko ten regał. Ta szwedzka sieciówka ma różne modułowe szafki, które możemy komponować. Różne kolorystyczne, fakturowe koncepty, które możemy sobie budować. Tutaj tak naprawdę fantazja jest nieskończona i jeżeli chcecie zobaczyć takie rzeczy, to serdecznie zapraszam, bo jest tego w sieci bardzo dużo. Ja nie będę tego pokazywać. Jak wpiszecie hacks, czyli haki na szwedzką sieciówkę, to zobaczycie mnóstwo rozwiązań, które ludzie robią w sieci. Naprawdę podziwiam. Pamiętajcie tylko jedno, że Wy wtedy musicie to zrealizować. Ten regał, który jest za mną, sama podwiesiłam, sama złożyłam, więc pamiętajcie, że jeżeli już macie jakiś pomysł i kupujecie coś ze sklepu gotowego, no to dobrze jest, żebyście wiedzieli, jak to złożyć, albo spróbowali to sami złożyć, bo jeżeli kogoś zatrudnicie, to już lepiej jednak zatrudnić stolarza, niż zatrudniać osobę i kazać zrobić jakiś tuning z tych regałów. Myślę, że dużo lepiej jest zrobić to chociażby w bardzo prosty sposób, taki jak mam za sobą samemu. Możemy oczywiście użyć gotowych regałów. Jak wpiszecie regał w sieci, jest pełno meblowych sklepów w tej chwili sieciowych i nie tylko, które oferują naprawdę najróżniejsze regały. Pamiętajcie o tym, żeby wyselekcjonować ten regał adekwatnie do tego, co mówiłam wcześniej. Myślę, że tutaj jest tak niesamowita ilość rzeczy, że tylko i wyłącznie korzystając z tej wcześniejszej wiedzy, którą Wam dałam, spokojnie odnajdziecie to, co potrzebujecie. Pamiętajcie o tym, że zawsze kupiony regał możecie delikatnie stuningować. Mamy też te regały, o których wcześniej wspomniałam, czyli regały z konstrukcją systemową, metalową, a drewnianymi półkami, albo też metalowymi półkami. Tak jak mówiłam, one nie są bardzo dostępne na naszym rynku, a jeżeli są, to są dość drogie. Natomiast faktycznie wyglądają ciekawie i myślę, że warto o nich wspomnieć. Pamiętajcie o tym, że regały metalowe robi ślusarz, czyli osoba zajmująca się metalem. I jeżeli macie ochotę na taki regał, musicie się zgłosić do ślusarza, ale od razu ostrzegam, że podejrzewam, że to będzie najdroższa zabawa ze wszystkich. Myślę, że najbardziej oryginalna, ale najdroższa. Dobrze, że dotrwaliście, bo bez tego, co teraz powiem, myślę, że cały regał nie miałby sensu. Otóż wielokrotnie projektowałam regały, później odwiedzałam klientów i oglądałam te ich regały i zawsze jest bardzo ciekawa sytuacja, kiedy ja wchodzę, patrzę na regał i mówię, no regał super, ale... I w tym momencie patrzę na klientów i pytam się ich, czy oni się nie obrażą, jakbym im przearanżowała to, co stoi na półkach, tak jak jest, czyli te same elementy, tylko inaczej ustawione. Zazwyczaj klienci się zgadzają, za co chwała im. Ja przearanżowuję 15-20 minut, to zależy od szafy, czasami 30 mi to zajmuje, przearanżowanie tej szafy. I zawsze jest takie wow, wszyscy lecą po aparat i robią zdjęcia, żeby zobaczyć, jak potem ustawiać te rzeczy z powrotem na tych półkach. To jest jedynie anegdota. Natomiast fakt jest taki, że jeżeli nie ułożymy odpowiednio książek, nie ułożymy odpowiednio kolekcji i nie zaaranżujemy tego odpowiednio, to cały efekt regału może nam zniknąć. Zdradzam Wam sekret, że
stylizacja regałów i stylizacja zdjęć do wnętrz zazwyczaj aranżuję w ten sposób regały, żeby wyglądało to atrakcyjnie i to wcale nie jest tak, że odstawiam książkę byle gdzie i ona dobrze wygląda. Musimy to zaaranżować. A jak zaaranżować? Zaraz Wam powiem. Myślę, że takie podstawowe zasady łatwo jest opanować. Popatrzmy na to, co jest za mną. Tutaj regały, jeżeli są wypełnione całe książkami, myślę, że to jest najprostsze, co można zrobić, czyli wypełnić je całymi książkami. Natomiast jakie są zasady? Możemy te książki, jeżeli mamy większe, albo tylko i wyłącznie do dekoracji, na przykład poprzekręcać książki. Ta ściana jest taką trochę ścianą chaosu, ponieważ ważniejsze było dla mnie uporządkowanie tej ściany tematycznie. Ja uporządkowałam ją tematycznie i uwaga, bardzo ważny sposób uporządkowanie też trochę kolorystycznie. Niektórzy uporządkowują to w całości, czyli wszystkie kolory jak w tęczę. Wygląda to wyśmienicie, jeżeli nie interesuje Was albo macie w temacie wszystkie książki w tym samym temacie. Spokojnie możecie kolorystycznie to ustawić, wygląda to obłędnie. Ja mam to zarówno seriami, zarówno tematami, jak i delikatnie kolorami, bo tak jak widzicie, tu jest trochę kolorów, tu są ciemniejsze kolory, ale nie jest to w 100% kolorystycznie. Mam je ułożone trochę wielkościami, bo warto, żeby te wielkości jednak były zbliżone i mam też podzielone to miejscami na elementy, które są poziomo. Daje to taki ciekawy efekt kompozycji, natomiast tak jak widzicie, nie jest to podzielone symetrycznie. Ta zasada symetrii, którą zaraz Wam przytoczę, jest to zasada, która dotyczy wnętrz, które mają dużą symetrię, albo osób, które tą symetrię lubią. I jeżeli to jest dla Was za duży chaos, możecie regały ułożyć, właściwie nie regały, możecie książki ułożyć trzymając się osi i względem tej osi zrobić sobie odbicie lustrzane jednej i drugiej strony i na przykład tutaj rosną książki, tutaj się zmniejszają. Warto, żeby delikatnie na półkach one się różniły, góra-dół, żeby nie było to zupełnie identyczne, bo to już jest szaleństwo, ale w osi symetrii trzymały pewną symetrię względem góry. Można też wyższe książki stawiać bliżej osi, a niższe dalej i ustawiać je delikatnie wielkościami. Taka symetria spowoduje większy porządek, ale także wprowadzi taki spokój w całym wnętrzu. To dotyczyło regałów, które mają pełne magazyny książek, a nie mają przy sobie na przykład jakiegoś elementu innego. Specjalnie postawiłam tą lampkę, ja od razu Wam się przyznaję, ona tutaj na co dzień nie stoi, ale postawiłam ją po to, żeby pokazać, że takie elementy też pomiędzy książkami jak występują, stwarzają świetną atmosferę. W ogóle zastanówcie się, jak będą regały, czy nie doświetlić ich od góry, albo nie doświetlić ich takimi lampkami stojącymi gdzieniegdzie. Wprowadzimy bardzo przyjemny klimat do wnętrza. Zapraszam serdecznie na mój film o oświetleniu. Tam macie informacje na temat oświetlenia. Ja nazywam to oświetleniem dekoracyjnym albo oświetleniem górnym biblioteki, czyli funkcyjnym. O obydwu oświetleniach nie zapomnijcie, bo to podbija cały efekt regału, zarówno tego, co na nim stoi, jak i tego, jak on wygląda. I teraz jak umieszczacie takie elementy, które gdzieś się pojawiają, ja akurat widzę, że tego dla Was nie zrobiłam, ale zaufajcie mi, że tak jest, to dobrze jest je umieszczać w zasadzie 3 po trójkącie, czyli tu i tu. I wtedy, jeżeli tu by się pojawiła roślina, a tam się pojawiło jakieś na przykład zdjęcie, nasz wzrok w ten sposób będzie sobie błądził, że tak powiem, i stworzymy taką ciekawą kompozycję ze zdjęć, z roślin, z jakichś naszych wazonów, jakichś naszych pamiątek, które będą pomiędzy tą całą kompozycją się pojawiały. Ważne jest tutaj, żebyście pamiętali o tym, żeby tych rzeczy nie było za dużo tematycznie, czyli na przykład 2-3 rzeczy tematycznie. Mamy książki i na przykład lampki w podobnym klimacie, plus na przykład białe wazony i jeżeli macie
ochotę na kolor, jakiś kolor do tego. Pamiętajcie, żeby to nie było tak, żeby to był jeden wielki chaos, bo mam wrażenie, że możecie sobie z tym nie poradzić. Ja myślę, że dużo osób, które są projektantami, dałoby radę, ale przeciętnie człowiek radzi sobie z 2-3 elementami, a nie 20. Ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o porządek na półkach, pamiętajcie, żeby zostawiać trochę oddechu pomiędzy tymi elementami, żeby one... Tak się patrzę i mówię, co ja gadam, tak? Tutaj nie ma żadnego oddechu, ale jeżeli macie jakąś zmianę w regale i tutaj chodzi dokładnie o to, że na przykład stoją szafki, stoją książki pionowo, później poziomo, później pionowo, to żeby pojawiła się jakaś przerwa. Tak samo jeżeli stoi lampka, to żeby pojawiła się przerwa, jest to pewien oddech, który daje świetną kompozycję. Pamiętajcie też o super metodzie, którą ja bardzo lubię, jeżeli chcecie połączyć dekoracje z funkcją magazynowania, to pamiętajcie o tym, no tu akurat nie widać trochę, ale możecie sobie wyobrazić, że za książkami macie jeszcze tył szafy. Na tym tyle szafy możecie spokojnie powiesić jakiś obrazek. Możecie tam dodać jakąś fajną tapetę. Możecie zrobić bardzo dużo rzeczy. Nie zapominajcie o tyłach regałów, które możecie wykorzystać w całej kompozycji. Dobrze, myślę, że podstawowe zasady aranżowania przestrzeni poznaliście. Mam nadzieję, że te wszystkie podpunkty rozświetlą Wam trochę pomysły Wasze na regały. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Jeżeli macie jakiś pomysł na film, koniecznie skomentujcie. Ja z chęcią zrobię coś specjalnie dla Was. Zapraszam na inne filmy. Jeżeli jesteście już po raz kolejny, to dzięki za odwiedziny. Jeżeli możecie, zasubskrybujcie. Bardzo mnie to motywuje, jak mam więcej subskrybentów, jakieś komentarze, widzę ruch na kanale, za co wszystkim Wam bardzo dziękuję. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.